przez ręce świętego Wincentego a Paulo przechodziły ogromne pieniądze, ale on nigdy nie splamił tych rąk nieuczciwością. Bo jest ogromna pokusa, kiedy przez ręce człowieka przechodzą duże pieniądze. Uszczknąć, nie wszystko, ale uszczknąć coś dla siebie, zabrać, ukraść. Ksiądz Bogusław Kowalski I Michał Opaciński. zapraszamy. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Dzień dobry, chociaż w zasadzie do Państwa też króluj nam Chryste, no bo... Jak najbardziej. To No to i ja wyjaśnialiśmy. powiem tak wyraźnie. Dzień dobry, O, poza pozdrowieniem to chrześcijańskim. ksiądz może mówić dzień dobry. Mówię często, tak. Oskubany. Właśnie, a propos może nie oskubany, ale oskubany. Czyli wiem, do czego pan Tak. pije za przeproszeniem. Tak, dokładnie i jakby będziemy znowu rozmawiać też na poważnie, bo myślę, że zgłębimy temat, chociaż jestem cały czas, nie wiem jak Państwo, ale ja osobiście pod wrażeniem naszej rozmowy o szóstym przykazaniu, bo bałem się tego, przyznam się publicznie, a Coś w tym szóstym przykazaniu jest takiego frapującego. jest. No i myślę, że w siódmym też, jak zaczniemy to przekładać na język współczesny, czyli siódme, nie kradnij. Potrzebujemy Waszego wsparcia, żeby dalej tworzyć program Ksiądz Boguś Wyjaśnia. Prosimy, odwiedź stronę wspierajsalwę.pl lub Patronite. Tak. Nie kradnij. I znowu możemy oddzielić jakby już pierwszą podstawową sferę, tak jakby może nie to, że zamieść na stos, ale jakby pewne oczywiste rzeczy związane stricte z kradzieżą są jasne i oczywiste, więc jakby tutaj Tak. to na bok. Ale znowu, jako ludzie mamy takie ludyczne gdzieś tam nasze wewnętrzne potrzeby usprawiedliwiania się. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pod siódme przykazanie przecież podpadają i kwestie tam gdzieś podatkowe, jakieś taka delikatnie usprawiedliwiana nieuczciwość w interesach. Przecież to wszystko to jest siódme przykazanie. Tak. No i tu rzeczywiście, tak górnolotnie powiem, teologia moralna stosuje różne takie, bym powiedział, formy usprawiedliwienia. Ja pamiętam z katechezy jeszcze, jak byłem dorastającym chłopakiem, jak nam ksiądz tłumaczył, że kiedy w sadzie rosłyby jabłka, a cierpiałbyś głód i nie miałbyś skąd zdobyć jedzenia, jesteś sam i groziłoby ci omdlenie z głodu, to choć te jabłka nie są twoje, w imię dobra wyższego dla ratowania życia masz prawo sięgnąć po to jabłko. Pamięta pan, panie Michale, jak kiedyś była taka zasada, to nawet gospodarze stosowali, tak wyszliśmy od tych owoców, że na pielgrzymce często gospodarze mówili do pielgrzymów: proszę z drzew nie zrywać wszystkie jabłka, owoce, które leżą na trawie, jak spadały. To była jakaś przedziwna zasada, że one są już dojrzałe, że one mogą się zmarnować. To też dobrze, żeby dary Boże się nie marnowały. To są takie różne rzeczy. Z dwóch rzeczy to mogło wynikać. No, Tak. jakby ocierając się troszkę o klimaty sadownicze, nie jestem sadownikiem, no, ale tam prawda, rejony, w których mieszkam, Tak. słyną z jabłek. No to też chodzi o to, że z tych spadów to się tam już później to tylko na soki co najwyżej. Oczywiście. I jakby, tak, no a te z drzew, no to... Ale wspomniał pan o podatkach. Oczywiście każdy z nas, czy jest wierzący, czy nie, ma zobowiązania wobec państwa, które tam, no ja tak nie chcę wchodzić w taki szczegół, ale ogólnie, no wiadomo, państwo musi utrzymać wojsko, policję, jakieś służby, straż pożarną dla dobra wspólnego i my musimy się na to złożyć w formie naszych podatków. Ale teraz z drugiej strony. No znowu życie jest bogatsze niż tak nam się wydaje, że ogólne zasady. Jest oczywiście siódme przykazanie: nie kradnij, czyli nie zabieraj tego, co należy do kogoś. I to dotyczy również lojalności wobec państwa i zobowiązań, żeby państwa nie okradać, prawda? A z drugiej strony może być tak, że ktoś wprowadzi podatki, tak zwane podatki niemoralne. Czyli na przykład teoretycznie
może tak obciążyć podatkami 98% na przykład i co, zostaje ci 2% na utrzymanie rodziny? To jest podatek niemoralny, prawda? I wtedy no, jednak znowu trzeba patrzeć na tak zwane dobro wyższe. Oto ja mam utrzymać rodzinę, a prawie 100% chce mi zabrać państwo w formie podatków, bo załóżmy sobie uchwalili takie podatki. No to ja myślę, że cały kraj by się zjednoczył wtedy. Wszyscy Oczywiście, obywatele, tak. prawda? Zresztą zwróćmy uwagę, jak podatki budzą wielkie emocje za, przeciw, jakiej wysokości i tak dalej. Podatki powinny, no ja wiem, że to łatwo powiedzieć, ale co to znaczy? Powinny być sprawiedliwe, uczciwe i podatki powinny być moralne, prawda? Powinny pieniądze z podatków iść na rzeczy absolutnie takie dobre, służące dobru wspólnemu, ale też nie może państwo zapominać, ustalając podatki, że rodzice mają utrzymać rodzinę i muszą mieć pieniądze, żeby funkcjonować, żeby żyć. I teraz gdyby ktoś nie odprowadził podatków, bo mu chcą prawie wszystko zabrać, a mają z głodu umierać dzieci. Ja bardzo upraszczam, ale to jest ten pewien mechanizm, obok którego nie możemy przejść obojętnie no tu już tak, w naszych ocenach moralnych. No to tak jak ksiądz powiedział, no to jest ta moralność też teologiczna, czy teologia moralna. To są sytuacje, one są, bo one do dzisiaj też się zdarzają, one są dosyć, mam wrażenie, skrajne. Natomiast mi też bardziej chodziło o takie kwestie przyziemne też, nie? Takie jakby, no po prostu mówiąc najprościej, elementarna uczciwość w interesach szeroko rozumianych. Tak, oczywiście. No co to znaczy kraj? To jest tak samo jak z kłamstwem, prawda? Oszczędne gospodarowanie prawdą to niekoniecznie musi być kłamstwo. Albo to, co jest bardzo powszechne, i czasami trzeba o to pytać, ktoś chce sprzedać jakąś rzecz okazyjnie. A to musi paść pytanie albo jakieś badanie, czy to nie jest kradzieży. No właśnie. Bo świadome kupowanie kradzionych rzeczy jest współuczestnictwem w grzechu. Ktoś ukradł. Czyli paserstwo. Paserstwo chociażby. I nieco trafia się okazja za pół ceny albo 1/3, czy jeszcze mniej. Ktoś chce się pozbyć kradzionej rzeczy, współuczestniczę w kradzieży, prawda? Ktoś poniósł szkodę, a ja jeszcze przykładam rękę, bo złodziejowi co miałbym zapłacić, bo on chce mniej, to mnie się opłaca. To jest na pewno też kolejny odcień tego grzechu. No i to jest bardziej pytanie niż stwierdzenie, takie uzasadnianie moralne, no przecież ja krzywdy nikomu nie zrobiłem. No właśnie. A też kradnę. Nie, ostatecznie każda kradzież to jest jakaś krzywda. To jest tak, jak się wydawało w takiej mentalności, jak państwowe to niczyje. Oczywiście bardziej człowiek dba o swoje niż państwowe, ale państwowe to jest też nasze. No ja nie chcę tu moralizować takich, ale jeżeli ktoś niszczy komuś jakiś nowo wybudowany budynek. Załóżmy użyteczności publicznej. Ja wiem, wybudowali szkołę i ktoś zniszczył elewację państwowej szkoły. No to co? No to grzech przeciwko 7 przykazaniu. On po prostu zniszczył dobro wspólne, prawda? Chociaż on nie ukradł, ale on zniszczył, bo to znowu trzeba pomalować. Więc to tak się wydaje, niszczenie autobusów czy innych środków lokomocji, niszczenie, no one są dobrem wspólnym i teraz to jest grzech przeciwko 7 przykazaniu. Jeżeli ktoś niszczy, kopie, wybija szyby czy jakieś lampki w autobusie, w tramwaju, no to jest wandalizm, to też jest grzech, bo nie można niszczyć komuś rzeczy czy dobra wspólnego. Tak samo jak ktoś ma swoją rzecz, no ktoś mu zagarnia tę rzecz, no to jest to nieuczciwe, no jest to grzech. Przekładając to też na XXI wiek, na 2020 już, chwała Panu, 6. rok, własność intelektualna, to jest to, z czym się dzisiaj zmagamy, prawda? No właśnie, to jest cały szeroki temat. Tak, no właśnie, bo jak nawet ja jeszcze... Tak zwane prawa autorskie czy własność intelektualna. No, tak. Ktoś
wypracował, stworzył, to jest moje. Podzielił się, czy ja dobrze rozumiem, bo ja nie do końca też... W internecie ktoś to bierze, bez pytania, nie płaci i tak dalej. Dokładnie. No to jest odwieczny problem. Już nie mówię o ZAX-ach i takich rzeczach, no, które te opłaty, te wszystkie fonograficzne, przemysłu fonograficznego, ale chodzi o to, że na przykład, tak jak my tu, tworzymy jakieś treści. Ktoś może, że tak powiem, gwizdnąć, przepisać i wydać jako swoje. Albo powtórzyć jako swoje. No to jest już kradzież. No tak, rzeczywiście. Ja nawet idę dalej, bo nawet jak miałem skrajny przykład, mi przyszedł do głowy, przepraszam za określenie gwizdnie, ale ono jest po prostu bardzo takie obrazowe, kazanie. No tak. Z tym, że... Z kazaniami jest różnie, ale to z tym, że nie, ja się zgadzam, jeżeli to jest cytować my możemy, posiłkować się myślami, przykładami, ale zaznaczyć albo konkretnie, albo nawet ogólnie. Jak powiedział jeden z księży w jednym z kazań, słowa, które mi zapadły w pamięć, pozwólcie, że zacytuję. To jest uczciwe. Bo akurat w przypadku kazań to my możemy, to nie ma zastrzeżenia, bo to jest troszeczkę coś innego. Ale chodzi o to, że wikariusz, nie weźmie od księdza kartki z kazaniem i przedstawi jako swoje. Jako swoje, to już jest nieuczciwe, prawda? Już jest 7. przykazanie. Tak, to już jest 7. przykazanie. I to, co pan powiedział, szczególnie w sferze tej artystycznej, to jest, ale też i naukowej, przepraszam, zerżnąć cudzą pracę, to te plagiaty słynne, to jest kradzież, to jest oczywiście. A mało tego, ja jeszcze powiem taką rzecz, bo może to nie przyszłoby panu do głowy, żeby to nie umknęło. Ktoś ma jakieś dobra materialne i nie może sobie powiedzieć, to jest moje, piękna, jakaś wartościowa rzecz, która mogłaby służyć komuś, a to zniszczę, bo jest moje. Ze swoim mogę zrobić, co chcę. Od strony prawnie to pewnie tak, ale od strony moralnej jest to nie w porządku, bo ktoś, kogo na to nie stać, mógłby skorzystać, oddaj. I to, co się dzieje często, bardzo piękna rzecz, gdzie jak obserwuję u siebie w parafii, ale to w wielu parafiach jest, gdzie zbliża się termin ważności jakiegoś produktu spożywczego, to żeby tego nie utylizować, to gdy ono się nadaje jeszcze do spożycia, przywożą do Caritasu naszego parafialnego i siostra, która z wolontariuszami to segreguje i rozdaje potrzebującym, bo to jest jeszcze do spożycia, prawda? To można by zutylizować, ale to byłoby niemoralne. Są ludzie głodni, potrzebujący, biedni, którym to się przydaje, prawda? Czy u kapucynów też to tak funkcjonuje, karmią setki ludzi bezdomnych, potrzebujących, prawda? Nie można tak sobie ze swoją, ja to wyprodukowałem, to sobie zrobię, co chcę, wyrzucę. Nie. To jeżeli tak byśmy podchodzili, to nie byłoby żadnej dobroczynności. Ludzie mają ten zdrowy odruch, jak są właśnie tak sensownie ukształtowani, chcą oddawać jakieś dobre ubrania, nie tak, żeby się śmieci pozbywać, prawda, bo to chodzi o jakąś taką dojrzałość, ale podzielić się o to, ktoś ma dobrą kurtkę czy buty, a zwłaszcza w zimę, prawda, jak bardzo komuś to się przyda. Natomiast czyli, żeby zrozumieć, czyli postępowanie w tym momencie niemoralne też jest złamaniem 7. przykazania. Tak, oczywiście, że niszczę swoją własność, od strony prawnej nikt się nie przyczepi. Do sądu, ale moralnie kogoś okradam, komu mogłoby to się przydać, służyć. Tak. I czasami ludzie mają wyrzuty sumienia, bardzo słuszne, bardzo mi się to podoba, chociaż to jest naprawdę rzecz czasami bardzo trudna, że zmarnowałem czy zmarnowałam jedzenie. Za dużo kupiłam. Dlatego znowu ktoś powie, cnota roztropności. Akurat tutaj też nie da się tak co do grama wyliczyć. Czasem człowiek, tak. Zdarzy się, że się zmarnuje, ale dobrze, że ludzie też jakoś mają to w sumieniu, że powinienem tyle kupować, ile jest mi potrzeba, ale to precyzyjnie, to nie ma takich mierników, żeby tak precyzyjnie to wyliczyć.
Więc Jakby ja mam wrażenie, że 7 przykazanie pokazuje nam, że wszystkich 10 tak. należy traktować dosłownie, ale ile jest takich miękkich, tak zwanych warstw, prawda? Tak, takich pobocznych, Tak. że tak powiem, ścieżek. Niektóre są czytelne, ale przyznam się szczerze, o tym tu mnie ksiądz, tak, wychodzę może na dyletanta moralnego, ale tu mnie ksiądz zaskoczył tym akurat. No bo Znaczy to, że to jest grzech, takie typu postępowanie, to sobie zdawałem sprawę, natomiast jakby, że to jest 7. po to między innymi są nasze audycje, po to jest katecheza, po to są kazania, żeby poszerzać horyzont widzenia i kształtowania sumienia, że oto ja nie mogę tylko się skupić na samym sobie wąsko, aby mnie nikt nic nie ukradł, zabezpieczam i będę czuwał, żebym ja nikomu nie ukradł, ale trzeba troszeczkę, żeby nie dokonać tylko zaboru cudzego mienia, ale tu chodzi o to też o pewną taką postawę i traktowanie dóbr materialnych czy intelektualnych, prawda? Traktowanie własności swojej, cudzej uczciwie, ale to też różne te odcienie trzeba brać pod uwagę. To w dzisiejszych czasach dobrym przykładem będzie też temat różnego rodzaju sprzętów służbowych w niektórych firmach, korporacjach. No właśnie. Od telefonu po samochód, prawda? Po papier biurowy, po różne takie rzeczy. No i oczywiście jest materia duża, jest i materia mała. No też dlatego to jest takie, jest to uwzględnione, są grzechy ciężkie, śmiertelne, bo czym innym jest, jak ktoś z firmy wyprowadzi 1 000 000 złotych, tak sobie zmyślam teraz i jak to zrobi pranie brudnych pieniędzy czy coś i ogromna suma, a co innego jak ktoś tam weźmie sobie parę kartek z biura, no bo czy spinacze jakieś, no i teraz waga jednego i drugiego. No nie może być nas i samej szali, bo powtórzę, jest to określenie w teologii materia grzechu, żeby rozeznawać ciężki materiał. No, ktoś ukradnie tira z jakimiś spożywczymi rzeczami, a ktoś ulegnie pokusie w supermarkecie cukierka czy batonika sobie zje między półkami. No jest różnica i to jest kradzież i to. Tak, natomiast skala jest inna, natomiast rozmawialiśmy przy okazji kiedyś rachunku sumienia w ogóle i grzechu, no to tutaj kłania się sumienie, tak? Oczywiście, tak. A jeszcze wrócę do początku naszych rozważań. Ja kiedyś w kazaniu opowiadałem, jak na kolonii był taki zwyczaj, żeby pójść na szaberek, na jabłka. I to była taka forma przygody. Ale to była forma przygody i poszliśmy z kolegą, to było w takiej pięknej miejscowości Borowa, niedaleko Mielca. Niedawno odwiedziłem tę szkołę, gdzie byłem na tej kolonii, ale już nie ma tego gospodarstwa, gdzie poszliśmy po kryjomu na jabłka. Na marginesie w jedną stronę ja się skaleczyłem, w drugą stronę ten mój kolega, na tej samej siatce, bo tam był drut kolczasty. No i ten gospodarz nas widział. Widział, że z kolonii przyszedł na skargę, powiedział, no wstydu się najadłem, wystąpiłem na apelu, ale ten gospodarz, wskazując nas, że my byliśmy na tych jabłkach, bardziej nam chodziło o przygodę niż o te jabłka. Poprosił panią kierowniczkę kolonii, że tych 2 chłopaków przed wyjazdem prosi, żeby oni przyszli do mnie. I myśmy poszli z tym kolegą, Krzyśkiem, bo on zastrzegł i mówi, chłopcy, ja przygotowałem tutaj 2 skrzynki jabłek dla was na wyjazd do domu. Jak przyszlibyście, poprosilibyście, ja bym dał wam jabłek, ile byście chcieli. A nie uczcie się nieuczciwości. Tak nie można. Bierzcie te 2 skrzynki, zanoście i do autokaru, będzie dla wszystkich. Piękna postawa tego człowieka, że on wymógł na kierowniczce, żebyśmy przyszli, żeby nam to powiedzieć i najlepszy dowód, że ja to pamiętam aż do tej pory. I to są takie sytuacje właśnie kształtujące też sumienie.
I co to spowodowało? Co to spowodowało? I jeszcze do jednego grzechu się przyznam. W 76 roku, to już byłem starszy o 3-4 lata, byliśmy na obozie sportowym z Legią w Orzyszu i przyszła ostatnia noc, więc zielona noc, koledzy, no to idziemy na szaberek, no i znowu na szaberek i znowu te jabłka. Upatrzyliśmy sobie gospodarstwo, ale ja wtedy już miałem takiego kaca moralnego, że to źle robię, że nie powinienem. Można się z tego śmiać, panie Michale, ale pan wie, co ja zrobiłem? Ja napisałem list do tych gospodarzy. Szanowni państwo, ostatniej nocy byliśmy na jabłkach u państwa. Wiem, że to jest nieuczciwe. Uległem pokusie presji kolegów, żeby pójść z nimi. Zostawiam ostatnie oszczędności, pieniądze jakie mam. Pamiętam, było to 7,60. Włożyłem do list i te pieniądze drobne i położyłem na schodach pod drzwiami na wycieraczce. Przeprosiłem, że jabłek wzięliśmy troszkę więcej, jak za 7,60. Ale znowu, to był proces kształtowania sumienia. Ja już wtedy wiedziałem, że nie powinienem iść na te jabłka, ale dla znowu przygody, no i koledzy, no co tam się wyłamujesz, no i uległem, przyznaję, biję się w pierś, źle zrobiłem, spowiadałem się z tego, ale chociaż zrobiłem to, napisałem list z przeprosinami i zostawiłem tyle pieniędzy, ile miałem, żeby chociaż sobie o warszawiakach tak najgorzej nie pomyśleli w tym Orzyszu. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Orzyszu i tak, chociaż oni nie wiedzieli, że to piłkarze juniorzy Legii zrobili, ale przynajmniej, żeby jakiś tak ślad uczciwości ale został. to są piękne lekcje i jakby fajnie, że my dziękujemy, że ksiądz tak się otworzył. No, trzeba się uderzyć czasem w pierś, bo to kształtuje też na przyszłość, oczywiście. Łatwiej też użyć argumentu, że ja sam to przeszedłem, miałem wyrzuty sumienia. Tylko w takich drobnych rzeczach, bo to mówimy o drobnych, tak? No jakby w skali tego, o czym rozmawiamy, to czy to nie jest też tak, że takie lekcje moralności, to chyba musimy trochę na własnej skórze doświadczyć. Tak. Ale jeszcze jedno, bardzo, bo podejrzewam, że gdzieś tam będziemy puentować. Piękną rzecz kiedyś właśnie zacytuję mojego cudownego, wspaniałego księdza rektora z seminarium księdza Infułata Stanisława Kura, który kiedyś na kazaniu, mówiąc o świętym Wincentym a Paulo. Święty Wincenty a Paulo miał wielki dar zjednywania sobie ludzi bogatych, którzy przekazywali mu ogromne pieniądze, żeby on mógł prowadzić dzieło opieki nad biednymi. No bo on z pustego, jak to mówią, z pustego i Salomon nie naleje. I słowa, które mówił na kazaniu ksiądz rektor, cytuję. Przez ręce świętego Wincentego a Paulo przechodziły ogromne pieniądze, ale on nigdy nie splamił tych rąk nieuczciwością. Bo jest ogromna pokusa, kiedy przez ręce człowieka przechodzą duże pieniądze. Uszczknąć, nie wszystko, ale uszczknąć coś dla siebie, zabrać, ukraść. Piękne słowa i to też tak, nawet właśnie na początku, tak w trakcie przygotowania do święceń kapłańskich, na całe życie jakoś tak zapadły mi te słowa. Ogromne pieniądze przechodziły przez jego ręce, ale nie splamił ich uczciwością. To życzę i sobie, i wszystkim, żeby te słowa też były takim wyznacznikiem w traktowaniu dóbr materialnych. Uczciwość. A tą mniejszą łyżeczką czasami się lepiej najemy. A panie Michale i drodzy państwo, nie macie takich doświadczeń, jak ktoś znalazł pieniądze i przyniósł? Jak ktoś znalazł jakąś bardzo wartościową rzecz i przyniósł, na przykład do kościoła przynoszą ludzie portfele, gdzie są spore pieniądze, karty kredytowe, zgłaszają się, komuś obrączka, kolczyk, jakaś wartościowa rzecz. Akurat często nasza zakrystia, i to w każdym kościele, jest takim trochę pośrednictwem rzeczy zgubionych, znalezionych, ale ja ostatnio byłem na bazarku, na placu Szembeka. Kupowałem
owoce w jednym stoisku i szedłem do drugiego stoiska. I zostawiłem saszetkę z banknotami. Tam nie było jakoś bardzo dużo pieniędzy, ale mężczyzna, przepraszam, czy to byłem na cywila, nie wiedział, że jestem księdzem, przepraszam, czy to nie pana portfelik? Ojej, dziękuję panu. Jakie to są budujące rzeczy, jak pozdrawiam tego pana, który tę saszetkę moją... Ten pan jest księdzem. Tak, z całego serca dziękuję. I w ogóle, czy w kasie, jak się kasjerka pomyli na swoją niekorzyść, za mało naliczy, przepraszam, pani chyba za mało. To są... To Czy są za tak dużo, czy za wydać dużo, tak, tak. ale to są bardzo budujące rzeczy. Właśnie kształtowanie uczciwości. No dobra, a to w takim układzie przykład, oczywiście tu zaraz kaliber kwot może nam ułożyć tę dyskusję, wiadomo, ale znajdę dychę, idę ulicą, leży dycha, 5 zł, 2 grosze. Są dwa wyjścia. Nie robiłbym z tego problemu. Na zasadzie, że nikt nie widziałem, kto zgubił, no po prostu i w trawie leży. Oczywiście, tak zwane szczęście, ale to i banknot i 100 złotowy może leżeć. Więc to różnie ludzie podchodzą. Wiem, że jest jakiś masz próg, prawo do tego, masz prawo do tego. W prawie nawet świeckim czy zwyczajowym, że ktoś jak znajdzie dużą sumę pieniędzy, ma prawo do tak zwanego znaleźnego, jakiś procent, prawda? Różnie to jest stosowane, ale jest. Natomiast tutaj znalezione, no to już jest tak zwane szczęście. No ono jest szczęściem okupionym nieszczęściem kogoś, kto zgubił, ale kompletnie nie wiemy kto. No nie mamy w ogóle szans na odnalezienie, bo gdybyśmy wiedzieli, czyje to jest, powinniśmy oddać, ale jak nie wiemy. Niektórzy robią w ten sposób, że ktoś znalazł jakąś większą sumę pieniędzy i kompletnie nie wie, albo niektórzy jakąś część na dobroczynny cel. Czasem całość, ale żeby też jakby podzielić się tym znaleźnym, dają na jakiś dobroczynny cel. Różne są sposoby, ale właśnie to jest znowu kształtowanie tego sumienia, tej wrażliwości, i to jest bardzo budujące. A uczciwość małżeńska? To znaczy, nie mówię o, broń Boże, jakichś takich naprawdę okradaniu współmałżonków w tych dantejskich jakichś historiach, ale tak zwane zaskórniaki. Dokładnie. A tutaj trzeba też przyłożyć taką praktyczną rzecz. Ja może się posłużę przykładem swoich rodziców, bo ja z bliska mogłem obserwować, jak mój tata miał swoje zaskórniaki i moja mama. Moja mama też. Skąd to się brało? Teraz jak sobie wspominam, tata, jak wyjeżdżał w delegację, bo miał taką pracę, organizował wczasy, kolonie, to tata oszczędzał na tych delegacjach, żeby w gorszym hotelu czy w gorszym pensjonacie, żeby schodzić z kosztów i wtedy miał kwotę przeznaczoną i on sobie oszczędzał. To było jakby poza budżetem rodzinnym, bo pensję oddawał, żeby mama mogła zakupy, ale ja widziałem, po co mu są te pieniądze potrzebne, żeby mieć takie swoje, o których mama nie wiedziała, żeby mamie prezent jakiś zrobić. A to jakąś bluzeczkę kupił, a to jakąś apaszkę, no chciał też dysponować, a mama gdzieś tam w budżecie tak tam, jak to się mówi, ściubiła, przyoszczędzała i miała tam gdzieś schowane pod ceratką w kredensie, że jak była awaryjna sytuacja i wydawało się, że budżet już kwiczy, to mama nagle mówi, dobrze, to jeszcze sięgniemy po to. Ale to jest absolutnie według mnie takie usprawiedliwione, bo to nie jest jakieś samooszukiwanie, tylko to jest w sumie i tak dla dobra wspólnego, tylko kwestia dysponowania takim zaskórniaczkiem dla ratowania sytuacji, gdy to pamiętam taka bardzo przyziemna sprawa, tam była kwestia jakiejś protetyki
z zębami i tak dalej, a to są drogie rzeczy. I mój tata, któremu się tam skomplikowało w jamie ustnej, tak delikatnie powiem, no mówi, no nie damy rady, bo to tyle będzie kosztowało. I wtedy mama powiedziała, prawie na wszystko będzie. Miała odłożone dłuższy czas i w takiej awaryjnej sytuacji przecież nie wzięła tego dla siebie, żeby przejeść, tylko żeby poratować No a tatę. tata dla mamy, tak? A No tata też nie dla dla mamy. siebie. O, Czyli za tak. skórniaki, tak? Tak, Jeżeli więc- służą komuś, czemuś dobremu, Tak, a nie czy sobie. dzieciom, Tak. prawda, czy dzieciom coś, żeby taką niespodziankę zrobić. To są rzeczy absolutnie usprawiedliwione. Na pewno nie może to być tak, że tutaj burzy się budżet małżeńsko-rodzinny tylko dlatego, że ktoś lubi dużo pieniędzy. Nie. To, myślę, że to jest absolutnie usprawiedliwione i to jest intencja się liczy i dla dobra wspólnego ostatecznie. Także to jest do przyjęcia według mnie. Prosimy o komentarze, pytania w komentarzach na temat tego przykazania lub kolejnych, no bo to Może przecież... czegoś nie dopowiedzieliśmy, bo choć mamy wyobraźnię, to nie zawsze wszystko ogarniemy. Zapraszamy. Bo czeka nas po 11, pytaj i odpowiadaj. Tak jest. Ale to będzie po 10. Na razie jesteśmy po 7. Dziękuję księdzu Dziękuję bardzo. bardzo i Państwu, i Panu Michałowi. Szczęść Boże, dzwoneczek, sygnaturka, jakbyśmy tego nie Sub. nazwali. Sub. No co to jest ten sub? To Dobra, proszę obiecałem mi księdzu, dobra, to zrobimy to podnieść. publicznie. Subskrypcja. Mogą Państwo subskrybować Aha. kanał, wtedy będą na bieżąco też. Jak ksiądz Boguś będzie wyjaśniał, to od razu tam cyk i wjeżdża. I będzie widać Dziękujemy księdza. bardzo, Dziękujemy. pozdrawiamy, szczęść Boże.